Mamy chyba trochę gripu. Bóg nam zesłał grip. Sprawdźmy. Nie. Najważniejsze pytanie, ile to pali? Panie, nie gadajmy o tym. Ten samochód jest totalnie nieprzewidywalny. On jest męski. Ja wsiadam i wiem, że będzie akcja. Zapomniałem, jak fajnie jest w tym aucie. Ogłuchłem. Bez kitu. Cześć, dziś pokażę Wam Camaro ZL1, które ma 700... Ile ma koni? 9 koni dokładnie, żeby nie było zaraz. 709 709 koni, 990 Nm. Grubo. Projekt Aperol, proszę Państwa. Fidwujo. Cześć. Cześć, Siemano. siema. Miałem okazję się przejechać tym samochodem raz i generalnie on próbuje Cię zabić. To jest taki typ samochodu, natomiast on jest dosyć precyzyjny. Jeśli już się wie, czego się spodziewać, to naprawdę można nim jeździć szybko. To jest naprawdę trzeba fajne. umieć też, to jest To nie jest ważne. tak jak normalny amerykański samochód typu, nie wiem, Mustang, który ma z tyłu most i ciężko nim trafić w drogę, jak coś się zadzieje. To tutaj naprawdę jest co robić, ale też jest kontrola nad tym. To jest naprawdę zabawka, który duży chłopiec musi mieć w swoim garażu, tak? Albo chociaż na chwilę się nim przejechać. Jakie on ma parametry seryjne? 650 koni, tak? 650 koni, tam chyba 800 Newta. I co? 0-100 to tu się chyba nie mierzy. To jest Trzeba zobaczyć. 3-4 coś, ale mi się wydaje, że zmierzymy. Opona to już jest ostatni gwizdek, To akurat. ale akurat może pokażmy, co się dzieje pod maską bardziej. Proszę, spójrzcie. Bo nie wiem, czy wiecie, jest zrobiony tutaj long tube, są wywalone, są katalizatory i są 3 long tube, także drze to mordę przeokrutnie. Popsy w serii, nie trzeba było nic dokładać, modyfikować. To jest leciutko dmuchnięte. Tuner Henio powiedział, że zmieniamy kółko od kompresora. Gdzieś mamy 800. Był przez chwilę plan, ale teraz ten samochód jest na tyle popaprany, że przy 160 na suchym załącza się trakcja, jak opona jest nierozgrzana. Także nie wiem, czy to w ogóle jest sens robić. Ale spójrzcie. No, Seicento jak nic, no. Jakbyś, albo Smarta to na pewno. No, grubo. I dodajmy, że stary, można ten samochód kupić za 300 polskich złotych. To teraz kupujesz Passata albo Arteona chyba, tak? Jak się nie mylę. No. Za te pieniądze. Także, a tu masz osiągi superkara, tak? No więc generalnie to jest auto, którym można po torze jeździć. Ono ma bardzo usprawnione chłodzenie. Też tu jest chyba 11 chłodnic, 11 prawda? chłodnic. Dobrze pamiętam? Jedna duża, jak tu może ograsz, będzie widać, Czekaj. ona leży. Są w ogóle, no oprócz tego, że jest wodny, jest intercooler, to są chłodnice oleju, są chłodnice oleju w skrzyni, jest Tak. chłodnica dyfra, więc jest naprawdę to auto przygotowane do Od długiej, wszystkiego są ostrej oleje, jazdy. tak. A teraz może posłuchamy, co? Dajesz za 5 dych będzie? Nie no, damy za 100. Chociaż dojedziemy może 20 km. Nie no, żartuję. Ale normalnie 9,5 lejesz? 9,8, 9,5 różnie. Raz tak. 2 baki tak, 2 raz tak. A tuner jak Ci powiedział, żeby lać? 9,5. Tak? Tutaj, Na no. 9,5 jest wystrojony. Tak. Najważniejsze pytanie, ile to pali? Panie, nie gadajmy o tym. Ile wlejesz? Nie no, średnie to jest chyba 23. Trasa miasto. Ale w trasie jeżdżę tak przepisowo oczywiście, jak trzeba. Wiadomo. Przejażdżka z Fidwujem za chwilę, a na końcu filmu wrzucę Wam dane, jakie zostały zmierzone z przyspieszeń tego samochodu. Zobaczymy, jak to szybkie jest. Fidwujo właśnie zakończył swoje opony, proszę bardzo. Jesteśmy na równo. Jesteśmy na równo, kochani. Ten samochód jest totalnie nieprzewidywalny. On jest męski. Ja wsiadam i wiem, że będzie akcja. Tunel dobry. O, jest. No wariat. Zapomniałem, jak fajnie jest w tym aucie. Zapala to gumę od razu. Od razu. Wcześniej miałeś RS3, RSQ3, tak? Tak.
I ono też było zmodzone. Co się zmieniło? Jakby, Oj, wszystko. to Wszystko. opowiadaj. Zaginanie czasoprzestrzeni. No nie no, tam mogłeś lewą ręką, prawą mieć tu, dać pedał w podłogę i wyprzedzić. Albo zrobić ruch wyprzedzania nagły. Tam było 505 na najniższej mapie. 515 czy 500, coś takiego, dobra, nieważne. to No i to było mocne, tylko 4 buty, no. I naprawdę auto było też mocne, tylko było przewidywalne. To auto jest mocne, jest nieprzewidywalne. Zobaczymy, czy chociaż trochę rozgrzaliśmy gumę. Choć ciutkę. jest temperatura opon. 24,9 spalanie za 100 km średnie. Przyzwoite. Najlepsze miałem 11,3, ale to z trasy jechałem chyba 130, więc nie łudźcie się, to się nie uda. Taki Nie uwielbiam, mówię, samochód widnieje na różnych profilach, portalach społecznościowych, sprzedażowych. Jak ktoś do mnie dzwoni się pyta, ile ten samochód pali, to już wiem, że nie mamy o czym rozmawiać. No tak. No to tak zapytać, ile pali ciężarówka, no. Mamy chyba trochę gripu, Bóg nam zesłał grip. Sprawdźmy. Nie. To był grip? To co mieliśmy? Nie, no dobra, teraz jeszcze nie trochę ma. mieliśmy, no trochę. Coraz lepiej. To wiecie co? To włączę na tryb normalny, żeby nam paliwa starczyło. bo tu jest tak. Zalaliśmy za 100, było ponad pół baku, już jest poniżej pół baku. Pokaż, jakie były szkody. Żeby internetowi detektywi potem nie pisali, to była jedyna szkoda. No to auto z USA, tak? Auto USA 2023 rok, 6000 przebiegu. 2 kluczyki były nawet. I było po pożarze, tak? Po pożarze domu. Spalił się dom, a to jest jedyne, co zostało, takie skazy. Stwierdziłem, że nie będę tego malować, żeby nie było, że malowany. Samochód jest w stanie fabrycznym, Mega. oprócz silnika. Znaczy silnik jest też fabryczny, wszystko jest seryjne, oprócz tam niedużych zmian. Camaro, no to każdy widział, ale czym się różni ZL1 od normalnego Camaro? Bo to jest jakby Na pewno tutaj zawieszeniem, na ciekawostka. pewno zawieszeniem i tym, że ZL1 ma dołożony kompresor. Kompresor on ma chyba 1,8 pojemności litra. Kompresor jak elektryk. Nie wiem, czy ktoś miał przyjemność kiedyś jeździć kompresorem. On podaje, kiedy naciśniesz gaz. Tu nie ma dziury. Tu Nie ma jak tu. turbodziury w ogóle. Nie ma żadnej dziury. Dajesz gaz, on jedzie. Także ten samochód jest na tyle popalony, to się wytnie, że to jest jeszcze tylnie tył napęd. Także to jest popaprane auto. No zobaczcie zresztą potem sami. Ale Jesień, ten kolor ale- w tym świetle jest naprawdę... Pozdrowienia dla Andrzeja Grodzkiego. Andrzejku, uratowałeś. Ten kolor był mega przygaszony ze względu na ten pożar. Zjechali go do zera. Jak on to mówi, ścinamy go do żywego i polerujemy na nowo. I No jest super. oto efekt końcowy. Spójrzcie w tym słońcu, bo u mnie auto musi być idealne. Takie, no. To, co rzuca się na pierwszy rzut oka, to jest bardzo dobry ładne mocowanie tablicy. Niestety tak. Pan policjant, którego pozdrawiam bardzo miło i ciepło, pokazał mi na czacie, że ten samochód ma mocowanie tablicy i ono występuje tu. Także, a nie było. Jak przyjechał, to nie było. W Stanach nie trzeba mieć rejestracji, także musiałem użyć magicznych trytytek, nadgiąć ją troszkę, jak widzicie, bo jest długa, wszyscy montują krótkie. No i co? No wolę tak niż 2000 mandatu i przyjechał z pięknymi, obklejonymi czarnymi szybami. Folia była taka, że za jednym machem ją ściągnęliśmy, ale to była kolejna dwójka, więc wiecie, jak szliśmy tak dalej, stwierdził pan, może zmierzymy wydechy, czy nie są za głośne, więc stwierdziłem, że ściągajmy to, dokładajmy to i rozjeżdżajmy się każdy w swoją stronę. Ogłuchłem bez kitu. No dobra, Pierdziele. Ale banan na mordzie się po prostu robi sam. banan będzie teraz. 3 pasy masz zapięte? Czy jesteś gotowy? Zobaczymy. Ja pierniczę. Dobre. Masakra. No i już mamy 1/3 baku. No to szybko poszło. Szybko faktycznie. poszło, nie? Mówię, że trzeba będzie zaraz dolać. A, no z dodatków kamera. O, to jest fajne. O, to jest dobre.
Możemy zobaczyć, jak pan dubie wnosi. Czekajcie, mogę przybliżyć, tylko trochę podniosę do góry. Ale Pokaż się, słodziaku. to jest dobre. Oj, za blisko O. jest. Za wysoki samochód. Cztery 38. Bo miał szwirek. Guma spalona, przejażdżka Camaro zaliczona. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę do góry. Jeżeli chcecie więcej zobaczyć takich fajnych samochodów, no to subskrybujcie. Coś pojawi się wkrótce.